Stan wojenny przede wszystkim jednak ludzi zaskoczył. Mimo że wielu się spodziewało, że komuniści tak długo na to nie będą biernie czy półbiernie patrzeć, ale jednak zaskoczył. I to zaskoczył w ten sposób, iż nastąpił szok. W pierwszym momencie był to nawet szok strachu. No, dla mnie było ciężkim przeżyciem to, co już, o czym już mówiłem, tych 400 ludzi z kilkunastotysięcznej załogi Ursusa, wówczas, kiedy strajk łamano. Czołgi na ulicach, wojsko na ulicach, to wszystko jednak ludzi przerażało. Niemniej jednak nie wszystkich. I tam, gdzie zdobyto się na opór, a opór był różny, czy to były to strajki, a były też i demonstracje uliczne. W tym okresie bardzo liczne, masowe demonstracje uliczne. No to okazało się, że są to okazje, przy których nie tylko można dostać pałozomowca w głowę, to może zresztą spowodować wstrząs mózgu, ale chociażby pałą w mniej niebezpieczną część ciała, powiedzmy w ramię, w plecy, ale że można też zginąć od kul. Tak jak to się stało w kopalni Wujek, tak jak się to stało w czasie demonstracji w Lubinie. I właściwie w tym okresie nie było prawie większej demonstracji, by się nie okazało, że ktoś poszedł na cmentarz. O ile sobie przypominam, to wówczas, gdy prasa podziemna po upływie długiego czasu publikowała listy takich strat stanu wojennego, ale po prostu listy ludzi, którzy stracili życie, co obejmowało zarówno tych zastrzelonych, tych na skutek pobić zmarłych, jak i tych, którzy zginęli z rąk nieznanych sprawców w sytuacjach raczej mało pozostawiających wątpliwości, kto to mógł być i dlaczego ci ludzie byli zabijani. No to o ile sobie przypominam, to była jednak lista obejmująca sto kilkadziesiąt nazwisk. Można powiedzieć, że na przestrzeni wielu lat. I z tym, że większość tych ludzi zginęła w pierwszym roku. Także nie było to takie, nie było to zbyt łagodne. Oczywiście mogłoby się zdarzyć, że tych ludzi by zginęło jeszcze więcej. Być może, że mogło być tak, że instrukcje dla policji czy wojska mogły być bardziej bezwzględne i okrutne. No niemniej jednak ta prawie kompania ludzi, która poszła na cmentarze, no to jest duża liczba mimo wszystko. Z tym, że najtrudniejszy rachunek jest właśnie wówczas, gdy mamy do czynienia z mordami dokonanymi przez nieznanych sprawców, w sytuacji, kiedy nikt nie próbował ich znaleźć, a robiono wszystko, co można, żeby to utrudnić. Umorzenie sprawy na przykład w sprawie zabójstwa Bartoszcza no było po prostu skandalem prawnym. To, że w podobny sposób nie została załatwiona sprawa zabójstwa księdza
Popiełuszki, no zawdzięczamy zbiegowi okoliczności właściwie, które uniemożliwiały już tutaj załatwienie to zupełnie bezszmerowe. Ale tego rodzaju posunięcia terrorystyczne, jak na przykład zabójstwo Grzesia Przemyka, no skończyło się wielkim skandalem sądowym, który nie miał nic wspólnego z jakimkolwiek wymiarem sprawiedliwości i jeszcze przy towarzyszących temu okolicznościach, o których by długo można było mówić, przygotowujących propagandowo proces, gdzie doszło do skandali prawnych na skalę niewyobrażalną dla człowieka żyjącego w cywilizowanym kraju, takim jak gdzieś zachodnioeuropejskim.